Siema, tu Wahacz. Lexus UX w wersji F-Sport to, przyznam, ciekawszy samochód niż się spodziewałem. Model ten przeszedł niedawno lifting, ja przed odświeżeniem nie jeździłem, więc nie będzie na tym teście jakichś wielkich porównań. Będzie za to bardziej świeże spojrzenie. Wspominana kuracja odmładzająca miała miejsce w drugiej połowie 2022 roku, a UX ogólnie zaprezentowany został światu w roku 2018. Lifting wprowadził na pokład zmodyfikowane multimedia, poprawione działanie systemów bezpieczeństwa, czy typowe dodatki jak nowe lakiery, ale pod kątem stylistycznym odświeżenie nie ingerowało za bardzo w wygląd zewnętrzny i jest to moim zdaniem dobre posunięcie, ponieważ UX i tak jak na współczesnego Lexusa przystało, ma wyrazisty projekt nadwozia z masą różnych przetłoczeń i ostrych kształtów, i dłubanie przy tym, aby uczynić to wszystko jeszcze ostrzejszym, mogłoby nie wyjść na dobre, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia w końcu z kompaktowym crossoverem, a nie jakimś wyścigowym bolidem. A tak UX wciąż moim zdaniem wygląda odpowiednio świeżo i ciekawie i ma też swój urok, chociaż również daje sobie sprawę, że nie każdemu przypadnie on do gustu i dla części osób będzie po prostu przestylizowany. Jeśli ktoś jednak potrzebuje model z rozsądnej kategorii nadwoziowej, ale wyglądający niebanalnie, to fajnie, że taki UX jest na rynku. W wersji F-Sport dostaje się w nim zmodyfikowane zderzaki, a także nadkole w kolorze nadwozia oraz z drobiazgów odpowiednie znaczki. Szary lakier metalik wymaga dopłaty 4500 zł, a 18-calowe felgi występują w standardzie. Wnętrze UX-a jest spokojniejsze niż jego nadwozie, ale tutaj też trochę się dzieje, jeśli chodzi o mnogość kształtów i mnie ta kabina bardzo się spodobała, bo jest z jednej strony elegancko i właśnie nie nudno, a z drugiej czytelnie, jeśli chodzi o rozmieszczenie elementów sterujących. W wersji F-Sport pojawia się kierownica ze znaczkiem i czerwonymi szwami. Dodatkowo jest ona przyjemnie gruba i pokryta świetnej jakości skórą, częściowo perforowaną. Za nią znajduje się zestaw wskaźników elektroniczny, zawierający jednak jeden element fizyczny, to znaczy pierścień, który przesuwa się wraz ze zmianą widoków. Jest to rewelacyjna sprawa. Jak patrzyłem w konfiguratorze, to tylko F-Sport jest w ten dodatek wyposażony, a ostatni raz, gdy miałem z nim styczność, to było to, gdy testowałem Lexusa LC, więc to, że tutaj w ogóle w UX-ie coś takiego się znalazło, było dla mnie szalenie pozytywnym zaskoczeniem. Już w standardzie w testowanym modelu znalazły się dwa pokrętła obok kierownicy w bardzo ciekawym miejscu lokowane. Tutaj można wyłączyć sobie ESP, a z prawej strony można modyfikować tryby jazdy. Wpływają one również na wygląd zegarów i o ile Eco i Normal prezentują się zwyczajnie, to na sporcie, a w szczególności na Sport Plusie, ta tarcza prezentuje się naprawdę konkretnie, aż się prosi, żeby zrobić jakąś przegazówkę. Niestety nie jest to możliwe, teraz mam gaz wciśnięty do oporu, elektronika to wszystko blokuje i 2500 obrotów to maks, co można wycisnąć. Nie zmienia to jednak faktu, że to, co pokazałem przed chwilą, w połączeniu jeszcze z fajnymi łopatkami, tworzy miejsce pracy kierowcy, które jak na kompaktowego crossovera wyróżnia się pozytywnie i aż swoją sportowością zachęca do jazdy. Wrażenia poprawiają jeszcze fotele, które w F-Sport wykonane są metodą pianki zintegrowanej. Cokolwiek to znaczy technicznie i produkcyjnie, użytkowo mogę powiedzieć, że przekłada się to na umiarkowaną i dobrze zbalansowaną w takim samochodzie moim zdaniem miękkość. Mamy też solidne wyprofilowanie boczków i ogólnie dobrze mi się tutaj siedziało. Wygląd foteli z czerwonymi akcentami też jest pozytywem. W najbardziej eksponowanych górnych częściach zarówno deski rozdzielczej, jak i drzwi w UX-ie mamy miękkie, bardzo dobrze wyglądające tworzywa. Podoba mi się również duża miękkość podłokietników, ponieważ dzięki temu kontakt łokcia z nim jest naprawdę przyjemny. Okolice sterownika szyb są matowe i wykończone materiałem o ciekawej fakturze. W niższych częściach kokpitu mamy już twarde tworzywa, które gorzej wyglądają niż te miękkie, ale w takich miejscach, gdzie się znalazły, nie przeszkadzają i tak. Na tunelu środkowym mamy dużo matowego, takiego szarego materiału, który mi się podoba, ponieważ nie jest takim po prostu nudnym, czarnym plastikiem jakimś albo szarym, ale jednocześnie nie jest tak ordynarny jak fortepianowa czerń. Podoba mi się to, że Lexus właśnie z fortepianowych, połyskujących elementów rezygnował. Jakieś detale, wszystko tutaj jest odpowiednio wykonane, też spasowanie nie jest problemem, żadnych niepożądanych dźwięków nie było. Zatem jakościowo testowany model wypada bardzo dobrze, ze szczególną pochwałą dla braku forsowania fortepianowej czerni. Aby mieć w UX-ie wersję F-Sport, trzeba zdecydować się na wariant tego samochodu z silnikiem spalinowym pod maską, ponieważ dla elektrycznego 300e takiego usportowienia nie przewidziano. Można je mieć za to decydując się na UX200, co oznacza wyłącznie 2-litrową benzynę generującą 173 konie mechaniczne, albo testowane 250H, czyli zwykłą hybrydę HEV bez ładowania z gniazdka. F-Sport jest jednak pewnym ekstremum w ofercie, ponieważ poza dodatkami stylistycznymi oferuje on również takie rzeczy jak sportowe,
adaptacyjne zawieszenie, które wpływa na zachowanie auta na drodze i taki stopień modyfikacji winduje jego cenę do poziomu prawie najdroższej wersji Omotenashi, która pozbawiona jest sportowych dodatków, ale za to zawiera wszystko, co testowany model ma do zaoferowania w kwestii zwiększania poziomu luksusu i udogodnień. W cenniku znajdują się jednak też bardziej rozsądne finansowo propozycje i dla osób, którym wystarczy trochę tylko podostrzonych akcentów wizualnych, przygotowano pakiet F-Sport Design z plusem albo bez. Mamy też typowo cywilne Pure, biznes czy Prestige, zatem możliwości konfiguracji jest całkiem sporo. Gdyby ktoś jednak w ramach konkretnej półki wyposażeniowej dodawać chciał pojedyncze dodatki, to jak na japońskie auto przystało, tego typu modyfikacje są mocno ograniczone do nielicznych pakietów, ale sądzę, że przy aż 7 wersjach wyposażeniowych nie będzie to wielki problem. W F-Sport w każdym razie można liczyć poza podostrzającymi dodatkami na naprawdę też dobry poziom wyposażenia takiego zwyklejszego, gdzie w standardzie dostaje się adaptacyjne światła LED, kamerę cofania, elektrykę foteli, dwustrefową klimatyzację i sporo innych rzeczy, które sprawiają, że decydując się na te odmiany, nie można na żadne braki narzekać. Mniej klimatu premium, ale wciąż wystarczający poziom wyposażenia do jazdy spotkać można w drugiej od dołu wersji biznes i ile taki UX 250H kosztowałby w leasingu operacyjnym, powiem na przykładzie właśnie egzemplarza w odmianie biznes, opierając się na ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto parametry to 20% wpłaty własnej, co daje 29 865 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 44 797 zł i to daje miesięczną ratę 2366 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne dostępne auta, także w wynajmie długoterminowym. Zmiany mechaniczne w F-Sport obejmują adaptacyjne zawieszenie, ale w układ napędowy nie ingerują i zawsze decydując się na hybrydę 250H dostaje się 2-litrowy silnik benzynowy rozwijający 152 konie mechaniczne, który wspiera jednostka elektryczna generująca 109 koni i przekłada się to na łączną moc układu wynoszącą 184 konie mechaniczne. Może być ona przenoszona albo na obie osie, albo tak jak w prezentowanym aucie tylko na przód. W ten sposób UX 250H przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Takie osiągi są moim zdaniem wystarczające do samochodu tego typu, ponieważ przy niższych miejskich prędkościach mogłem bardzo żwawo na przykład startować spod świateł, a jadąc szybciej wciąż dynamika była dobra i swobodnie mogłem wyprzedzać czy włączać się do ruchu. Obecność całkiem mocnego silnika elektrycznego sprawia, że czuję się trochę wstępnej jego reakcji na wciśnięcie gazu, co poprawia odczuwalną dostępność przyspieszania, przy czym z im większą prędkością się jedzie, tym ten efekt jest słabszy. Bezstopniowa skrzynia ECVT też szybko wkręca benzynowca na obroty, gdy jest to potrzebne i robi to także z idealną płynnością i bez szarpnięć. Jak przystało na konstrukcję tego typu, konsekwencją jest tutaj pojawiający się czasami podczas przyspieszania monotonny dźwięk, który wynika z trzymania silnika na jednostajnych stałych obrotach. W wersji F-Sport odczuwalność tej przypadłości została zminimalizowana za sprawą systemu aktywnej kontroli dźwięku silnika, która imituje tak odgłosy jednostki napędowej, jakby normalnie wkręcała się na obroty. Tak jak zazwyczaj jestem mocnym przeciwnikiem tego rozwiązania, to w UX-ie mi się ono nawet, przyznam, spodobało, bo o ile w trybach sportowych dźwięk jest faktycznie trochę za ostry, to na normalu brzmi on na tyle neutralnie, bez żadnego przesadnego ryku, czy imitacji bulgotania niczym w V8, że mnie on nie przeszkadzał i nie czułem też, że jest on w aucie tego typu niestosowny. Tym bardziej, że wnętrze testowanego Lexusa z kierownicą czy zegarami pozwala zapomnieć czasami o tym, że ma się do czynienia z kompaktowym crossoverem, a nie bardziej rasową furą, więc z dźwiękiem i dobrą dynamiką tworzy to ciekawą w odbiorze kombinację. I też muszę przyznać, że całkiem skutecznie ten dodatek niweluje akustycznie trzymanie jednostki benzynowej na monotonnych obrotach, bo tylko czasami lekko przyspieszając od około np. 70 km na godzinę jakoś te odgłosy się bardziej przybijały. Generalnie też 2-litrowy spalinowiec ma bardzo dobrą kulturę pracy, co jeszcze poprawia sytuację.
Pozytywnie wpływa też na to działanie układu hybrydowego, ponieważ komputer nieraz co chwila włącza i wyłącza benzynę i o ile w mieście lekko się to czasami czuje, ale nie na tyle, aby to przeszkadzało czy bardziej zwracało uwagę, to w trasie, gdzie dochodzi hałas generowany przez prędkość, bez patrzenia na zegary trudno jest nieraz ogarnąć w ogóle, w jakim trybie aktualnie się jedzie. Hybryda 250h to zwykłe rozwiązanie bez możliwości ładowania z gniazdka, ale z opcją jazdy na krótkich dystansach tylko w trybie elektrycznym i osiągać to można albo przyspieszając przy niskich prędkościach do około 30 km/h, albo jadąc szybciej, gdy z grubsza utrzymuje się prędkość lub się ją wytraca. Bez udziału benzyny udawało mi się jeździć nawet przy prędkościach powyżej 100 km/h, ale wtedy lekkie nawet muśnięcie gazu wybudza silnik spalinowy i jadąc w trasie aż tak bardzo hybryda nie wpływa na spalanie, chociaż wciąż jest ono dobre, bo na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał mi wyniki w okolicach 5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a jazda z prędkościami autostradowymi to zużycie paliwa w okolicach 7-7,5 litra. Najbardziej układ hybrydowy przydaje się w mieście, gdzie można na przykład toczyć się w korkach z wyłączoną benzyną i w Warszawie bez żadnego starania się wyciągałem około 4 litry na setkę. Lexusem UX nie miałem nigdy okazji jeździć w zwykłej wersji, więc nie będę tutaj analizował, jak na wrażenia wpływają zmiany z testowanej odmiany, która wprowadza sportowe zawieszenie, tłumiki drgania nadwozia i adaptacyjne amortyzatory o zmiennej sztywności. W każdym razie nie powoduje to, że testówka robi się twardym, sportowym samochodem, bo wciąż bardziej czuję się tutaj nastawiony głównie na komfort podejście, gdzie mamy skuteczne i miękkie wybieranie mniejszych nierówności i brak ostrego dobijania na większych. Jak na jednak podwyższony model zawieszenie całkiem sztywno trzyma samochód w zakrętach i to pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy, bo z jednej strony jest pewnie, a z drugiej wygodnie. Układ kierowniczy też nie jest ogólnie bardzo sportowy i mamy w nim wygładzone zachowanie samochodu na ruchy kierownicą, ale też całkiem spory nawet na normalu opór i dobrą precyzję i nie ma tu takich sytuacji, że rusza się trochę kierownicą i nic się nie dzieje. W konsekwencji tego, jak na podwyższonego crossovera, UX-em jeździło mi się przyjemnie i jest to auto dla osób, które przy nadwoziu tego typu oczekują jednak trochę więcej wyrazistych wrażeń z jazdy. Przycisków na kierownicy UX-a jest sporo, ale są one logicznie rozmieszczone. Z prawej strony na górze mamy obsługę tempomatu, trochę niżej zmienia się piosenki albo źródło dźwięku. Z drugiej strony symetrycznie, więc ok, mamy sterowanie głośnością. Trochę wyżej mamy obsługę komputera pokładowego. Wyświetlacz obsługujący ten komputer ma dużą częstotliwość odświeżania, co skutkuje przyjemną responsywnością. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze informacje podane w sposób czytelny, logicznie pogrupowane w kategorie, parametry związane z jazdą, z nawigacją, systemem audio, czy też systemami bezpieczeństwa. Gorzej sytuacja wypada w menu, ponieważ tam mamy sporo pozycji do zmiany, zwłaszcza związanych z systemami bezpieczeństwa i ten pierścień, który swoją drogą jest niezaprzeczalnie fajny podczas użytkowania, zabiera miejsce na menu, które mogłoby się bardziej rozwijać, gdyby nie jego obecność, co skutkuje tym, że mamy tutaj sporo różnych skrótów, zwłaszcza związanych właśnie z różnymi systemami asystującymi, które trudno jest tak od razu rozszyfrować, więc trzeba trochę więcej czasu nad tym poświęcić. Jeśli ktoś nie zna języka angielskiego albo jakiegoś innego, niemieckiego czy coś w tym stylu, to będzie musiał też trochę czasu poświęcić na analizę i tłumaczenie, ponieważ nie ma ten komputer języka polskiego możliwego do ustawienia, co jest moim zdaniem czymś karygodnym w dzisiejszych czasach w marce tej klasy. Odświeżone multimedia w UX-ie mogą mieć albo 8, albo 12,3 cala. Znalazł się w testowanym egzemplarzu większy wariant i oferuje on świetną jakość wyświetlonego obrazu, też bardzo dobrą reakcję na dotyk oraz dużą szybkość działania. Niestety nie znalazłem możliwości podzielenia tego ekranu pomiędzy różne funkcje, przez co przestrzeń się marnuje. Na mapie nie musiałaby być ona aż taka ogromna. W systemie audio już widać, połowa ekranu jest pusta, w telefonie z grubsza tak samo sytuacja wygląda, jedynie w tych miejscach, gdzie się ustawia różne rzeczy związane z działaniem samochodu, jest trochę lepiej, ponieważ wtedy to menu nadrzędne pozostaje z lewej strony, no ale wciąż można by to moim zdaniem lepiej zaprojektować, żeby obok siebie była mapa, informacje dotyczące jazdy, czy informacje z systemu audio, więc ogólnie w takich najważniejszych zastosowaniach, biorąc jeszcze pod uwagę dobrze rozplanowane menu, jest to system ok, można sobie podłączyć smartfona poprzez Android Auto i Apple CarPlay na takiej powierzchni. To się sprawdza, no ale bardziej funkcjonalny ekran startowy wciąż by się przydał.
Żadnych zastrzeżeń nie mam za to do panelu klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i bardzo wygodny w obsłudze. Trochę niżej znajduje się mata do indukcyjnego ładowania telefonu oraz 2 porty USB-C. Też 2 USB-C są z tyłu. Szkoda, że nie ma większej dywersyfikacji. Na szczęście na pokładzie jedno USB-A się znalazło, ale zostało ukryte w schowku. W jego sąsiedztwie mamy też gniazdo 12V. Ten schowek swoją drogą jest pomysłowo zaprojektowany, ponieważ kierowca go może w ten sposób otworzyć, a pasażer, naciskając przycisk symetrycznie się znajdujący, może też to zrobić od swojej strony. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma moim zdaniem super kształt, nacechowany trochę sportowo i nawiązujący do litery F. Jest on też dosyć cienki, lekki, więc nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został z dobrej jakości czarnego plastiku oraz dekoracyjnych srebrnych elementów. UX, jak na podwyższony model, pozwala na zajęcie dosyć niskiej pozycji za kierownicą. Frontowa szyba jest dosyć odsunięta, nie tylko jej dolna część, ale również górna, co skutkuje tym, że pod szyby, chociaż nie jakieś bardzo długie, to też jest trochę odsunięte. Maska opadająca jest tylko częściowo widoczna dla kierowcy. Widoczność z kolei na boki jest dobra, szyby mają odpowiednie rozmiary. Tylny słupek jest dosyć masywny, tylna szyba z kolei ma przyzwoite gabaryty, jest dosyć wysoko poprowadzona i kończy się w podobnym miejscu co całe nadwozie. Jakość oferowana przez kamerę cofania w UX-ie jest kiepska, jak na ligę samochodową, w której gra Lexus, wręcz bardzo kiepska. Na szczęście dostajemy tutaj rozsądne pole widzenia bez przekłamywania odległości po bokach, więc wciąż jest to rozwiązanie w pełni używalne. UX cechuje się dobrą zwrotnością, a jego układ kierowniczy przy niskich prędkościach ma podobny charakter, jak gdy jedzie się szybciej, to znaczy oferuje zauważalny opór, przez co wrażenia gdzieś na parkingach nie są jak w aucie typowo miejskim, ale wspominana już wcześniej dobra precyzja i brak luzów powodują, że i tak nie czuje się tu ociężałości i w mieście samochód nie sprawiał mi problemów. Rozmiary UX-a to 449 cm długości i 184 cm szerokości, zatem też jak na bardziej uniwersalne auto nie powinny na parkingach przesadnie utrudniać życia. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza UX-a ogranicza się do schowka na tunelu środkowym oraz przestrzeni na nogi. Zdaję sobie sprawę, że przy tak zaprojektowanej kabinie jakieś wymyślne źródła światła, ostre i kolorowe, niekoniecznie by pasowały, ale jednak z tych bardziej na przykład rozproszonych, dyskretnych, coś więcej by się przydało, aby nadać tej przestrzeni trochę więcej charakteru, a tak jest tutaj mocno neutralnie, aż za mocno, jeszcze biorąc pod uwagę, że wszystkie instrumenty pokładowe są tutaj białe. Na szczęście wszystkie zostały podświetlone. Najbardziej zaawansowane światła z przodu, nazwane L-Shape, zarezerwowane zostały dla najbogatszych odmian testowanego modelu i oferują naprawdę wyrazisty i zwracający uwagę kształt oraz w pełni LEDową technologię. Diody spotkać można też w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu najbardziej wyróżnia się pasek łączący lampy, pod nim mamy kierunkowskazy w zaskakująco mało ciekawy sposób wrzucone w zwykłe odbłyśniki, na szczęście są w nich LEDy. Poza tym minusem, powiedzmy chytry, wraz z tym paskiem wygląd świateł pozycyjnych i to jak prezentuje się oświetlenie z przodu jest już dla mnie ok i UX po zmroku prezentuje się tak jak powinien, biorąc pod uwagę jego fikuśne nadwozie. L-Shape oznacza adaptacyjne światła LED, w których część wiązki jest tak wygaszana, aby nie oślepiać innych kierowców i możliwie często maksymalnie doświetlać pobocze. Nie mamy tutaj typowej technologii matrycowej z wieloma niewielkimi i niezależnie wygaszanymi strefami, a bardziej 3 główne strefy z bocznymi dostosowującymi położenie. W praktyce takie rozwiązanie sprawdza się też bez zarzutu, co najwyżej świetlny tunel nie jest bardzo ostry, ale wciąż moim zdaniem wystarczająco. Gdy jechałem za kimś i na przykład z naprzeciwka wyjechał inny samochód, to LEDy wycinały wszystko bezbłędnie. Gdy na pustej drodze na horyzoncie pojawia się jakiś pojazd, to zazwyczaj wszystko było ok, ale czasami komputer za długo zwlekał jak na mój gust z wygaszaniem środka. Wciąż wątpię, aby z tak daleka można było mówić o realnym oślepianiu, ale wolę wciąż bardziej ostrożnie działające systemy. Biorąc jednak pod uwagę, że tryb automatyczny szybko można wyłączyć wciskając lewą manetkę i że zazwyczaj wszystko jest tak jak trzeba, to obecność świateł L-Shape i tak oceniam zdecydowanie pozytywnie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki minimalny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines bezpieczny. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik.
Bagażnik w testowanym Lexusie liczy skromne 320 litrów pojemności. Na domiar złego dostajemy tutaj wysoki próg załadunkowy, otwór jest za to spory, jest także odpowiednia regularność kształtów. Po obu stronach w kufrze mamy wysuwane haczyki na jakieś torby. Z lewej strony jest jeszcze gniazdo 12V. Przestrzeń pod podłogą jest mocno uporządkowana, ponieważ z lewej strony mamy niewielki schowek. Z prawej strony też jest on obecny. Jest też podwójna podłoga bagażnika, pod którą znalazły się dodatkowe skrytki. Po założeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się z grubsza płaską podłogę i oparcia, które co ciekawe nie są, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w samochodach, powyżej linii bagażnika, ale poniżej. Podsumowując, Lexus UX to naprawdę fajne auto, które w wersji F-Sport okazało się mieć więcej charakteru niż się spodziewałem, bo za ciekawym wyglądem nadwozia idzie tutaj też wnętrze i właściwości jezdne. Jeśli ktoś nie potrzebuje maksymalizacji zdolności ładunkowych w 4,5-metrowym nadwoziu, tylko chce po prostu nietuzinkowego crossovera do jazdy dającej trochę więcej frajdy, który przy okazji będzie mało palić, to testowany model jest warto zainteresowania propozycją. I to wszystko, co przygotowałem o UX-ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!